bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Lech. Obecnie importuje się z Chin do Europy naprawdę ogromne ilości towarów. Dość wspomnieć, że w 2016 roku jedynie import do Polski osiągnął niemal 24 miliardy dolarów. Państwo środka wygrywa tutaj ceną. Tylko jeżeli ten sam towar kupi kilkanaście firm, no to cała ta przewaga konkurencyjna znika. I tutaj zaczyna się proceder, o którym jest dzisiejsze nagranie. Niektóre firmy z Europy, aby zmonopolizować import i sprzedaż danego towaru, po prostu zastrzegają go na siebie poprzez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Czasami wzmacniają tą ochronę również zastrzegając jego wygląd. No i później masowo wysyłają do swojej konkurencji pisma ostrzegawcze z żądaniem zaprzestania sprzedaży. Jako rzecznik patentowy naprawdę wielokrotnie miałem do czynienia z tego typu przypadkami. Czasami wręcz zdarzało się, że w jednym tygodniu miałem kilka porad prawnych z przedsiębiorcami, którzy dostali dokładnie takie samo pismo ostrzegawcze. Każda z tych firm na portalu typu eBay, Amazon czy Polskie Allegro miała po prostu zablokowane oferty sprzedaży. Problem polega na tym, że naprawdę bardzo wielu producentów z Chin wprowadza na nasze terytorium Europy towary, które w żaden sposób nie są chronione od strony prawnej. Załóżmy, że w tym przypadku mówimy o żelazku parowym o nazwie Phoenix. To żelazko ma również fantazyjny kształt. Najpierw nieśmiało jedna firma decyduje się sprowadzać ten towar do Europy i kiedy widzi, że ten model się spodobał klientom, ściąga ich po prostu większą partię. To od razu zauważa ich konkurencja, która również robi kolejne zamówienia z Chin. Z biegiem czasu to samo robią inni, i po prostu rynek w którymś momencie jest cały zalany tego typu żelazkami i nasz przedsiębiorca, który jako pierwszy wpadł na pomysł ściągnięcia tych żelazek, widzi, że jego sprzedaż dramatycznie spada. Ten przedsiębiorca postanawia więc z jednej strony zarejestrować krajowy lub unijny znak towarowy o nazwie Phoenix, a z drugiej strony zastrzec również kształt tego żelazka jako na przykład ten wzór wspólnotowy. Szanse na powodzenie takiej taktyki są wysokie. Znaki towarowe rejestrowane są obecnie w procedurze sprzeciwowej. Oznacza to, że ochronę dostanie każdy znak towarowy, chyba że ktoś w przeciągu 3 miesięcy złoży formalny sprzeciw. Z rejestracją wzorów wspólnotowych jest jeszcze łatwiej, bo ekspert rozpatrujący zgłoszenie nie sprawdza nawet, czy występują podobne żelazka i obecnie na taką ochronę czeka się w Unii około 14 dni. Efekt tego może być taki, że nasz kreatywny przedsiębiorca w przeciągu kilku miesięcy będzie miał takie wyłączne prawo na sprzedaż żelazek parowych w Unii pod nazwą Phoenix, a także na sprzedaż tych żelazek o takim konkretnym wyglądzie. To sprawi, że taki przedsiębiorca, powołując się na numer prawa ochronnego i świadectwo rejestracji, może usuwać oferty konkurentów z portali eBay, Amazon czy Polskie Allegro. I przy tym nie musi nawet nikogo pozywać. Co więcej, właściciele takich praw starają się zastraszać swoją konkurencję. Tak jak mówiłem, przez kancelarie prawne wysyłają później pisma z żądaniem zaprzestania sprzedaży czy też dalszego importowania tego typu towarów z Chin. W bardzo wielu przypadkach takie zastraszanie okazuje się skuteczne. W takim przypadku jedynie producent ma tak naprawdę silne narzędzie prawne do tego, aby odpowiednio na takie działania zareagować. Jeżeli znak towarowy został dopiero zgłoszony do ochrony, no to producent może jeszcze, jeżeli zdąży, złożyć sprzeciw do rejestracji. I właśnie jakiś czas temu mieliśmy w naszej kancelarii taki właśnie przypadek. Mój klient sprzedawał towary pewnego producenta ze wschodu. W którymś momencie zauważył jednak, że jego lokalny konkurent zgłosił do rejestracji 2 unijne znaki towarowe, którymi on już od jakiegoś czasu po prostu handlował. Sam niewiele mógł zrobić, ponieważ te prawa do marek mu nie przysługiwały. On tak naprawdę tylko je sprowadzał i dalej je odsprzedawał. Musiał więc przekonać do działania po prostu producenta. Problem w tym, że to była bardzo duża firma i przebicie się w tym przypadku do osoby decyzyjnej graniczyło z cudem. No, cud się jednak zdarzył i to dosłownie w ostatnim dniu na złożenie sprzeciwu. Ponoć, jak słyszałem, asystentka dała prezesowi dokumenty z naszej kancelarii do podpisu w ostatniej chwili. Ten człowiek już wsiadał na pokład samolotu. I sprawa finalnie skończyła się bardzo dobrze, ponieważ w ramach negocjacji nasz przeciwnik zgodził się przenieść prawa do obu znaków towarowych bezpośrednio na producenta. Dzięki temu konkurent mojego klienta nigdy nie uzyskał tego narzędzia prawnego, które umożliwiało mu zablokowanie sprzedaży. Problem w tym, że takie szczęśliwe historie jak ta kończą się zazwyczaj inaczej, czyli wcale nie kończą się szczęśliwie. Najczęściej nikt nie zauważa zgłoszenia i znak formalnie jest rejestrowany. Rynek dowiaduje się o tym, kiedy właściciel zaczyna egzekwować swoje prawa, czyli po prostu brutalnie blokuje swoich konkurentów na portalach aukcyjnych, czy po prostu ich pozywa. Jeżeli znak towarowy został już zarejestrowany, no to producent może podjąć próbę jego unieważnienia.
znaczenia. Formalnie jednak do czasu prawomocnej decyzji właściciel tego znaku towarowego może korzystać z tych przysługujących mu praw i faktycznie blokować swoją konkurencję. Sam spór, jeżeli właściciel znaku będzie się odwoływał, z mojego doświadczenia wynika, że może potrwać i 4 lata. Taka sytuacja jest szalenie niebezpieczna również dla samego producenta. Oznacza ona bowiem, że jeżeli producent sprzeda swój towar komuś innemu niż właścicielowi znaku towarowego, to będzie to wręcz książkowe naruszenie prawa do tego znaku. Efekt często jest taki, że lokalni europejscy konkurenci boją się składać nowe zamówienia u chińskiego producenta, po prostu nie chcą mieć żadnych problemów prawnych i kierują swoją uwagę na zupełnie inny asortyment. Na tym procederze tak naprawdę tracą wszyscy. Po pierwsze, finalni klienci, ponieważ jeżeli jedna firma zmonopolizuje import i sprzedaż, to może w tym przypadku swobodnie windować te ceny. Po drugie, tracą na tym również konkurenci, którzy chcą uczciwie handlować, a nie mogą, bo ktoś wykorzystał w tym przypadku kruczki prawne do tego, aby ten rynek zmonopolizować. Po trzecie, traci również na tym chiński producent, który może po jakimś czasie zauważyć, że po prostu kolejne firmy rezygnują z zamówień danego produktu. W tym procederze tak naprawdę zyskuje jedynie nasz kreatywny przedsiębiorca. Nawet jeżeli nie odstraszy całej swojej konkurencji, to na pewno sporą jej część. A to oznacza, że na rynek trafiać będzie mniej towarów i tę lukę może w tym przypadku zapełnić swoim asortymentem. Ja zawsze powtarzam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Przed procederem kradzieży marki naprawdę łatwo się obronić. Trzeba jednak o tym pomyśleć, zanim takie problemy się po prostu pojawią. Chiński producent powinien z jednej strony zarejestrować na terenie Unii Europejskiej po prostu swój znak towarowy. To jest świetny sposób, ponieważ eliminuje wszystkie problemy. Jeżeli europejska firma zgłosi jego znak towarowy do ochrony na siebie, na przykład na terenie Polski, to producent łatwo takie prawo unieważni. Wystarczy, że powoła się tutaj na prawo do wcześniej zarejestrowanego znaku unijnego. Co więcej, producent będzie miał silne narzędzie prawne do walki z podróbkami. Spotkałem się już z przypadkami, że dany produkt wytwarza i sprzedaje kilka chińskich firm. Mając w tym przypadku zarejestrowany znak unijny, można zablokować na granicy import tego typu podróbek. Na koniec przypomnę jeszcze, że problem, który opisałem, dotyczy nie tylko nazw produktów, ale po prostu również ich wyglądu. Idealnie więc, gdyby chiński producent zastrzegł nie tylko ten unijny znak towarowy, ale również wzór wspólnotowy. W tym przypadku chroni design. I mam nadzieję, że tym nagraniem Ci po prostu pomogłem, że rozświetliłem trochę Twoją wiedzę. Problem wydaje mi się, że jest poważny, ale dobrze się przygotowując można go całkowicie wyeliminować. Przypominam Ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj mówię, to koniecznie subskrybuj mój kanał. Możesz również czytać moje artykuły na blogu oraz słuchać mojego podcastu. Znajdziesz go w każdej aplikacji do słuchania podcastów pod tytułem Prawna ochrona marki. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia. Cześć!